Cześć! Dzisiaj, moi drodzy, pokażemy Wam, jak przygotowujemy takie oto ciasto z dyni z orzechami włoskimi. Wygląda ona bardzo apetycznie. My za chwileczkę je spróbujemy, ale pokażemy Wam tą scenkę spróbowania na sam koniec. Więc Wy oglądajcie, jaki jest proces powstawania tego ciasta. Lajkujcie, komentujcie. Może robiliście już jakieś ciasto z dyni, z tych sezonowych owoców i warzyw. Możecie się podzielić tym w komentarzu. Może zachęcicie nas do zrobienia czegoś fajnego, prawda? Tak. Dobrze, więc miłego oglądania życzymy. Co potrzebujemy na nasze szybkie ciasto dyniowe? Przede wszystkim pieczoną dynię. Ona jest mięciutka, rozpadająca się, dlatego ja jej nie gniotłam, ani nie blendowałam. Niektórzy tą dynię nazywają musem z dyni. Ona się rozpada, dlatego ja jej nie będę blendowała. Ona się teraz rozpadnie nam w cieście. Do tego pół szklanki oleju. U mnie jest to olej słonecznikowy. 3/4 szklanki cukru. 2 kopiaste szklanki mąki pszennej tortowej. 1 opakowanie cukru wanilinowego, 16 gramów. Łyżeczka cynamonu i plus jeszcze szczypta gałki muszkatołowej. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Można zastąpić proszek do pieczenia sodą oczyszczoną. I 4 jajka. Jako taki dodatek smakowy 100 gramów pokruszonych orzechów włoskich. Rozpoczynamy, moi drodzy, naszą pracę od wbicia jajek. Wsypujemy cukier i ubijamy na puszystą masę, aż nam zacznie masa ta bieleć. Teraz należy dodawać małymi partiami mąkę i nadal mieszać mikserem. Podczas dodawania mąki dodawać także i proszek do pieczenia. Cukier waniliowy. Dodajemy także przyprawy i stopniowo również i dynię. Dynię staramy się osączyć jeszcze, jeżeli jakaś woda się z niej wydobyła, także staramy się ją jak najbardziej suchą dodawać. I na końcu do całej masy stopniowo dodajemy olej. Ciasto powinno być takiej konsystencji bardzo gęstej śmietany. I ostatnim składnikiem, który dodamy, ale już rozmieszamy łyżką, będą orzechy. Można już teraz rozgrzewać piekarnik do 180 stopni. Orzechy, moi drodzy, warto jest rozmieszać z łyżeczką mąki, żeby one się utrzymały w cieście. One są lekko oprószone tak mąką. Teraz wsypujemy do ciasta i delikatnie mieszamy łyżką. Może być to łyżka drewniana czy silikonowa.
do wyłożonej foremki 24×30 wlewamy ciasto. I wkładamy do nagrzanego piekarnika na 40 do 50 minut. Ja mam ustawiony piekarnik na termoobieg plus grzałka dolna. Gdy ciasto się piecze, możemy przygotować jeszcze taką polewę miodowo-orzechową. W tym celu trzeba byłoby uprażyć najpierw orzechy włoskie, czyli wsypujemy pokruszone orzechy na patelnię i chwilę podgrzewamy je, mieszając. Ciasto należy sprawdzić patyczkiem. Jeżeli patyczek jest suchy, nie jest oblepiony mokrym ciastem, to znaczy, że już jest nasze ciasto upieczone. Smarujemy, moi drodzy, miodem. Ja mam miód z pasieki z pasją, bardzo go polecam. Jest to miód z imbirem i kurkumą. Smarujemy tym miodem po wierzchu gorące ciasto. I obsypujemy orzechami uprażonymi wcześniej. A my zabieramy się do próbowania tego oto ciasta. Proszę, Marysiu, weź sobie kawałeczek. Ja też taki malutki sobie wezmę z orzeszkami. Ale mocno dyniowe. Bardzo dużo dyni jest w tym cieście i dlatego ono jest takie bardzo mocno tą dynię czuć. Coś jeszcze tutaj czujesz? Bo ja tutaj jeszcze czuję cynamon. Ja tam. Pięknie pachnie to ciasto i takie też chrupiące orzeszki, prawda? Więc polecamy ten przepis Wam i więc korzystajcie z tych sezonowych owoców i warzyw, bo takie są w tym samym czasie właśnie, kiedy jest na nie sezon, one są najlepsze. Więc polecamy Wam, moi drodzy. I się z Wami już pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa!